Samolot Breguet napędzany był silnikiem Lorraine Dietrich LD450. I tu moje podziękowanie dla kolegi Macieja Wrony za udostępnienie dość obszernej dokumentacji zdjęciowej tego silnika. Budowę makiety tego silnika rozpocząłem od stworzenia rysunku w skali i później dociąłem odpowiednim z tektury, odpowiednich wymiarów. Cały korpus został złożony z kilku warstw. Zostało to przyszlifowane, przyszpachlowane. W dalszej kolejności cylinderki zostały zrobione z rurek. Zostały przykryte odpowiednimi krążkami, paskami. Musiałem posklejać w sekcje, ponieważ ten silnik składa się z sekcji cylindrów po dwa. Tu przyklejam już łebki nakrętek śrub do części przedniej korpusu. Nakrętki oczywiście są cięte laserowo. Wcześniej utwardziłem je, pokrywając lakierem do włosów, ponieważ ta tektura, z której jest cięte, ona się troszeczkę rozwarstwiała, musiałem to sobie utwardzić. No i tak to się przedstawia. Oczywiście bez lupy tu się nie obyło w niektórych wypadkach. Tu widać, cylindry są już przyklejone do korpusu. Sucha przymiarka tego silnika. Tu widać sprężynki zaworów, które skręciłem z drucika na odpowiedniej średnicy bodajże igły. Tu są przykryte już z góry odpowiednimi zaślepkami na sekcjach cylindrów. I tak to się przedstawia. Oczywiście jeszcze części niektóre nieporetuszowane. Tu już wklejałem tak zwane elementy klawiatury zaworowej, można to tak nazwać. Z kilku rzeczy to się składało, odpowiednie kwadraciki z tektury przycięte, tu szpilki do klawiatury, które przyciąłem z drutu cynowego i przyklejałem do boków tych kwadracików, tworząc imitację całego tego ustrojstwa na głowicy silnika. Oczywiście lupa, pinceta cienka, no i cierpliwość. Tu używałem małych kuleczek z filtra. Tworzyłem tu na tej klawiaturze też imitacje pod popychacze zaworowe. Na przyklejone wcześniej tak zwane szpilki zaworów przyklejam nakrętki. No jest tego troszeczkę na każdym cylindrze. Są 4 te szpileczki. Lupa, igła z klejem i delikatnie na ślinę łapana nakrętka. No i właśnie tu widać te nakrętki, tak jak wspominałem wcześniej, właśnie też były pomalowane lakierem do włosów. Nakrętka średnicy 1 mm, bardzo malutka. Oto zbliżenie, proszę bardzo, i takich trzeba było troszeczkę przykleić tam. I tak się przedstawia silnik po przyklejeniu tych nakrętek. Tam wcześniej jeszcze też przyklejałem nakrętki do korpusu trzymające cylindry, które później będzie bardziej widać, jak przybrudzę to wszystko. Tu przyklejam, być może to są jakieś przewody doprowadzające olej. Jest to na zdjęciach, ja to wszystko też odtworzyłem. Tu retusz
czarną farbą. To są tak zwane płaszcze. Wydaje mi się, że to płaszcze tak zwane wodne, ponieważ ten silnik był chłodzony wodą. Tu retusz srebrzanką od tej całej klawiaturki zaworowej. Na tym zdjęciu widać tył silnika i tutaj cały raczej rozrząd, podkład. To są rureczki, które maluję podkładem, rurki wydechów. Zrobiłem to z rurek takich plastikowych, które rozwierciłem do odpowiedniej średnicy. To są kolektory ssące, które też maluję podkładem. Później będą pomalowane stalową farbą. To są zrobione z drutu cynowego. Drut jest miękki, elastyczny, bardzo dobrze się obrabia. Przyklejone tam są dodatkowe jeszcze elementy. Tu widać już przyklejone te kolektory ssące, kolektory wydechowe. Z tyłu też ten rozrząd pomalowany, klejone gaźniki. Stworzyłem też taką podstawkę pod ten silniczek, żeby można było odstawiać. No i teraz zabrałem się już za instalację elektryczną. Troszeczkę tych niteczek jest. Przewody elektryczne zrobiłem z nitki. Mimo że nitka jest giętka, takie krótkie odcinki niteczki są niesamowicie sztywne. Są jak druty. Każdy cylinder ma 2 świece. Cylindrów jest 12, więc tych niteczek jest 24. I tak lupa, pinceta, kropelka kleju, nożyczki, przycinając do odpowiedniej długości. Trzeba to ukształtować, zwinąć troszeczkę, tak żeby się to zgadzało też z dokumentacją zdjęciową. W odpowiednim miejscu przykleić. Wcześniej tam przyklejałem też do cylindrów świece w odpowiednie miejsca. Świece zrobiłem właśnie kulka, kropelka kleju, posrebrzone, imitacja świecy. Tak się prezentuje model tego silnika. Zostało jeszcze do zrobienia tył instalacji elektrycznej, ale to już myślę, że przy montażu, bo nie wiem jak będę miał przy montażu, czy wejdzie to w tak zwane łapy te silnikowe. Muszę dopiero, jak będę mocował łapy, to skończyć to. Przy tym silniku spędziłem 1,5 miesiąca, średnio poświęcając 2-3 godziny dziennie, no, odliczając jakieś święta, także troszeczkę tutaj mi to zajęło czasu też. Zapraszam na następny odcinek o budowie breżeta, który już będzie poświęcony pracom przy płacie dolnym, górnym. Tu zademonstruję techniki obróbki tak starego kartonu, jak to należy robić, aby było dość ładnie. Zapraszam również do śledzenia kanału, subskrybowania, no i zapraszam na następny odcinek. Dziękuję.